25 września 1943 roku był jednym z najczarniejszych dni okupowanej Warszawy. To właśnie wtedy dowódcą SS i policji w dystrykcie Warszał został Brigadeführer SS Franz Kuczera, którego błyskawicznie ochrzczono mianem Kata Warszawy. To bowiem za sprawą jego decyzji zwiększono liczbę łapanek i ulicznych egzekucji. Reakcja polskiego podziemia nie mogła być inna i już w grudniu 1943 roku podjęto decyzję o jego likwidacji. Sprowadzenie do Warszawy właśnie Kuczery nie było ze strony okupacyjnych władz przypadkiem, bowiem Brigadeführer SS miał już spore doświadczenie w zaprowadzaniu ostrych rządów policyjnych. Blisko 40-letni Austriak pracował wcześniej w Jugosławii, Holandii, Danii, Norwegii oraz Związku Radzieckim. Jego bezwzględne metody wzbudziły uznanie w oczach przełożonych i bezpośrednio przyczyniły się do powierzenia mu pracy w wyjątkowo trudnym terenie, czyli w generalnym gubernatorstwie, a mówiąc ściślej, w sercu konspiracyjnej Polski, czyli Warszawie. W tamtym czasie polskie podziemie przeprowadziło serię udanych akcji likwidacyjnych na terenie Warszawy, w tym przede wszystkim akcji likwidacyjnych przedstawicieli okupacyjnego reżimu. Tak też nominacja Kuczery miała być odpowiedzią na działalność Armii Krajowej. Sam Kuczera postanowił walczyć z Polakami przy użyciu jak najbardziej radykalnych środków, którymi były przede wszystkim publiczne egzekucje. Podstawą dla działań Kuczery było rozporządzenie wydane przez generalnego gubernatora Hansa Franka z 2 października 1943 roku pod tytułem o zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w generalnym gubernatorstwie. W jego świetle wszyscy, którzy uchybiają ustawom, rozporządzeniom lub zarządzeniom i dyspozycjom władz, podlegają karze śmierci. W praktyce pozwalało to na karanie nią za każde nieposłuszeństwo względem niemieckich okupantów. Podczas 4-miesięcznej służby Kuczery na terenie Warszawy Niemcy przeprowadzili około 30 publicznych egzekucji, podczas których zamordowali blisko 1500 osób, a były to jedynie dane oficjalne, pochodzące z tzw. afiszy śmierci. Warto więc odnotować, że równolegle Niemcy przeprowadzali egzekucje w ruinach warszawskiego getta, co oczywiście nie było ujmowane w oficjalnych obwieszczeniach, w związku z czym w rzeczywistości liczba ofiar sięgnęła około 5000. Co istotne, ofiarą Niemców nie padali tylko ludzie zaangażowani w konspiracje, ale przede wszystkim zwykli warszawiacy, którzy z polskim podziemiem nie mieli nic wspólnego. Armia Krajowa postanowiła działać. 10 grudnia 1943 roku doświadczony wywiadowca polskiego podziemia, Aleksander Kunicki pseudonim Rajski, otrzymał rozkaz rozpracowania nowego szefa niemieckiej policji w Warszawie. Warto zauważyć, że Rajski, jak sam zresztą podkreślał w swoich wspomnieniach, podjął się rozpracowania Kuczery jeszcze przed otrzymaniem właściwego wyroku, jak gdyby przeczuwając, że polskie podziemie prędzej czy później upomni się o niemieckiego zbrodniarza. Mimo wszystko zebranie informacji na temat generała nie było proste, a rozpoznanie trwało 40 dni. Na początku Kunicki ustalił podstawowe informacje, takie jak imię dygnitarza, jego stopień, wiek oraz miejsce pracy. Okazała się nim siedziba dowództwa SS i policji, mieszcząca się dokładnie w tym, oczywiście odbudowanym po wojnie budynku, zwanym Willą Gawrońskich przy Alejach Ujazdowskich 23. Wciąż jednak nie wiedziano, jak Kuczera wygląda, co było niezbędne do przeprowadzenia akcji. Aby to zmienić, Kunicki postanowił obserwować gmach z przystanku tramwajowego przy zbiegu Alei Ujazdowskich i Piusa XI, czyli dzisiejszej ulicy Pięknej. Jak sam wspominał, już w pierwszym dniu obserwacji spostrzegłem, że na dziedziniec gmachu dowództwa SS wjechał samochód, który mógł być samochodem Kuczery. Była to duża, ciemno-stalowa limuzyna marki Opel Admirał. Obok kierowcy siedział jakiś wyższy oficer w skórzanym płaszczu. Nazajutrz znów tę limuzynę zobaczyłem. Udało mi się też zapamiętać jej numer rejestracyjny SS 20795 i jak dnia poprzedniego ujrzałem ją tuż przed godziną 9. Jak mi się wydawało, prawdopodobnie wyjechała z Alei Róż.
Przez kolejne dni schemat pozostawał niezmienny, o czym Rajski zameldował pułkowi. Zebrane informacje przekazano następnie do Kedywu Armii Krajowej, a na odprawie przeprowadzonej 24 grudnia jego dowódca August Emil Fildorf pseudonim Nil powiedział zgromadzonym, że podziemny sąd wydał wyrok śmierci na Franza Kuczerę. Tym samym zintensyfikowano wywiad, który prowadzono od 27 grudnia do 20 stycznia. Bez chwili wytchnienia Rajski, a obok niego Hanna Szarzyńska-Rewska, Ludwik Żurek pseudonim Żak, Maria Stypułkowska-Chojecka pseudonim Kama i Elżbieta Dziębowska pseudonim Dewajtis obserwowali kroki domniemanego Kuczery. Potwierdzenie domysłów nie było jednak proste, głównie za sprawą nieodłącznego i słynnego już skórzanego płaszcza, który zakrywał dystynkcję Niemca. Pewnego dnia jednak szczęście dopisało polskiej dywersji, gdy po godzinie 14 Rajski przechodził wraz z Hanką Aleją Róż, przy budynku numer 2 zatrzymał się samochód, z którego wysiadł dobrze znany Polakom Niemiec. Tego dnia Kuczera nie miał płaszcza, a na jego mundurze lśniły generalskie dystynkcje. Dowiedziano się nie tylko, jak wygląda Kuczera, ale również gdzie mieszka, co potwierdziły później informacje przekazane przez Ludwika Żurka pseudonim Żak, zakonspirowanego polskiego policjanta. Ostateczne wątpliwości rozwiała fotografia dostarczona Rajskiemu przez Pługa. Zdjęcie przedstawiało widzianego ostatnio oficera. Teraz należało ustalić trasę jego przejazdu. Nie było to trudne. Kuczera na swoje nieszczęście był bardzo dokładny i punktualny. Wywiad ustalił, że przed godziną 9 przyjeżdżał po niego szofer, do którego Kuczera wychodził w przeciągu 5, maksymalnie 10 minut. Zawsze siadał obok kierowcy. Czasem towarzyszył mu adiutant, czasem 2 gestapowców. Po dotarciu na miejsce auto zawsze wjeżdżało na dziedziniec. Przez cały okres obserwacji Kuczera zawsze udawał się z domu do biura. Ani razu nie pojechał w inne miejsce na terenie miasta. Trasa była więc stosunkowo krótka i taka też musiała być akcja. Szybka oraz precyzyjna. Wiedziano już, jak wygląda Kuczera, gdzie mieszka, gdzie pracuje, jakim samochodem jeździ i jaką ma obstawę. Pozostawało tylko wykonać wyrok, do którego przeprowadzenia wytypowano prawdziwych profesjonalistów. Likwidację Franza Kuczery w zgodzie z rozkazem komendanta Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej Emila Fildorfa, pseudonim Nil, powierzono specjalnemu oddziałowi Kedywu o kryptonimie Pegas, którym dowodził wspomniany już dzisiaj Adam Borys, pseudonim Pług. Wybór był nieprzypadkowy. Pegas zyskał miano bardzo skutecznego oddziału, a to za sprawą serii zamachów przeprowadzonych na funkcjonariuszy Pawiaka. Teraz jego członkowie zyskali szansę na uderzenie w samo serce niemieckiego systemu policyjnego. Do akcji przeznaczono pierwszy pluton Pegaza, którym dowodził Bronisław Pietraszewicz, pseudonim Lot. Grupę podzielono tradycyjnie na 3 filary: wykonawców, ubezpieczających i kierowców, którym pomagały oczywiście 3 łączniczki. Łączny stan wynosił 12 osób, uzbrojonych w 5 pistoletów maszynowych, 11 pistoletów krótkich i 21 granatów. Dokładny plan akcji omówiono na 3 odprawach z dowódcą akcji i dowódcą Pegaza. Po sprawdzeniu broni przetransportowano ją do dziupli w nieistniejącym dziś budynku przy ulicy Mokotowskiej 59, który pełnił zarazem funkcję punktu zbornego przed akcją. Termin akcji został wyznaczony przez dowódcę Pegaza na 28 stycznia 1944 roku. Na miejsce akcji w Alejach Ujazdowskich wyruszono o 8:45. Tego dnia jednak szczęście nie dopisało Polakom, a na co dzień przewidywalny Kuczera tego dnia po prostu się nie pojawił. Po 45 minutach zwinięto akcję. Nie oznaczało to jednak całkowitej rezygnacji i termin przeprowadzenia likwidacji przeniesiono na 1 lutego. Tego dnia pomiędzy 8:50 a 8:55 ponownie zajęto stanowiska w rejonie skrzyżowania ulicy Piusa i Alei Ujazdowskich. Rozstawienie dywersantów wyglądało następująco. Na przystanku tramwajowym po stronie parzystej znajdował się dowódca akcji, czyli Lot, wraz z łączniczką Hanką. Po drugiej stronie, za rogiem, czekał samochód Misia, który miał zatrzymać auto Kuczery. Po przeciwnej stronie alei, dokładnie przy przystanku tramwajowym znajdującym się przed tzw. pałacykiem Rała, znajdowali się Kruszynka wraz z grupą ubezpieczeniową, w skład której weszli Ali, Juno, Olbrzym i Cichy.
Pozostałe dwa samochody kierowane przez Bruna oraz Sokoła, kolejno Opel Kapitan i Mercedes 170V, zaparkowały w głębi ulicy Chopina, gotowe do wyjazdu na Mokotowską. Do tego wspomnieć należy o Kamie, która znajdowała się naprzeciwko Alei Róż, by w odpowiedniej chwili, gdy Kuczera wyruszy z domu, przekazać sygnał znajdujący się kilkanaście metrów dalej, liczącej sobie zaledwie 14 lat Elżbiecie Dziembowskiej, pseudonim Devaitis. Auto, w którym jechał Kuczera, miało być zatrzymane zaraz po pokonaniu przezeń 140-metrowej trasy prowadzącej z Alei Róż do wspomnianej wcześniej willi Gawrońskich przy Alejach Ujazdowskich 23. Mimo wczesnych godzin porannych na alejach panował spory ruch, co na pewno nie pomagało w utrzymaniu nerwów na wodzy. Dosłownie kilka minut po 9 alejami przejechała ciężarówka pełna SS-manów, za którą dodatkowo przemaszerował pluton SS. Tym niemniej dowódca Pegaza sprawdził przygotowanie dywersantów. Wszyscy byli zwarci i gotowi. Pozostawało tylko czekać na znak od łączniczki. O 9:06 Kama, stojąca naprzeciw Alei Róż, zawiesiła na prawej ręce pelerynę, dając tym samym sygnał, że przed dom Kuczery podjechał samochód. W 2 minuty później Kuczera wsiadł do samochodu, o czym Kama zakomunikowała poprzez przejście na drugą stronę alei i odejście w ulicę Chopina. Stojąca dokładnie w tym miejscu 14-letnia Devaitis wraz z otrzymaniem informacji o tym, że po Kuczerę właśnie przyjechał samochód, podeszła do skraju chodnika, przy którym wyciągnęła białą torbę kapeluszniczą, a wraz z otrzymaniem kolejnej informacji o tym, że Kuczera właśnie wyruszył, przecięła jezdnię, by zniknąć w ulicy Chopina. Sygnały Devaitis przejęła Hanka, znajdująca się zaraz obok Lota, który poprzez zdjęcie kapelusza z głowy dał znak do rozpoczęcia głównej części akcji. Wraz ze zbliżaniem się auta Kuczery do ulicy Piusa, zza jej rogu powoli wyjechał samochód Misia. W tym samym kierunku, ze skrzyżowania alei z ulicą Piusa 11, ruszyła grupa ubezpieczeniowa, którą poprowadził drugi wykonawca wyroku, mianowicie Kruszynka. Gdy auta dzieliły od siebie kilka metrów, niemiecki kierowca włączył środkowe, żółte światło, dając tym samym znak, że domaga się wolnego przejazdu. Miś, stosując blef, zatrzymał się, przez co Niemiec ruszył, ale wraz z nim pedał gazu nacisnął też Miś, przez co oba samochody niemal się zderzyły. Następuje dogodny moment dla egzekutorów. Pierwszy do samochodu podbiega Lot, który z odległości metra strzela ze swojego stena do Kuczery. Zaraz po nim podbiega Kruszynka, by z drugiej strony strzelić do Niemca. Równocześnie na wyznaczone stanowiska pobiegli członkowie grupy ubezpieczającej, a Sokół oraz Bruno wycofali samochody w stronę miejsca akcji. W tym samym czasie Juno ostrzeliwał obsadę posterunku Szupo, stanowiącego osłonę gmachu dowództwa SS i policji, w czym wtórowali mu Olbrzym i Cichy, ostrzeliwujący z kolei Plac Trzech Krzyży oraz ulicę Piusa. Jeden z ubezpieczycieli, Ali, miał problem z zamkiem, więc wycofał się do samochodu Bruna. W tym samym czasie, dający jeszcze oznaki życia Kuczera, zostaje dobity przez Kruszynkę, który wraz z Misiem wyciąga go z samochodu w celu przeszukania jego kieszeni, aby znaleźć dokumenty, będące najlepszym potwierdzeniem skutecznego przeprowadzenia akcji. Mimo dobrze zorganizowanej osłony kule Niemców dosięgnęły kilku dywersantów. Dwukrotnie postrzelony w brzuch został Lot, Cichy oraz Olbrzym, który dodatkowo otrzymał postrzał w pierś, lecz zdążył wcześniej zastrzelić jednego z 2 przypadkowych żołnierzy Wehrmachtu. Ranny został również Miś, który podczas rzucania granatem w bramę dowództwa SS został trafiony przez Niemców. Szczególne niebezpieczeństwo zawisło nad dywersantami w momencie, gdy z pobliskiej ulicy Chopina wybiegli Niemcy. Na szczęście zostali powstrzymani przez siedzącego w samochodzie Sokoła, który rzucił w ich stronę Filipinką, tym samym niwelując zagrożenie. Sytuacja stawała się jednak coraz bardziej niebezpieczna. Ostrzał niemiecki uległ nasileniu, następując z kolejnych punktów. Należało czym prędzej przeprowadzić odwrót. Olbrzym, Cichy i Miś wsiedli do przeznaczonego dla rannych samochodu kierowanego przez Sokoła. W samochodzie siedział już Lot. Osłoną zajął się Juno, który dopiero na końcu dołączył do Sokoła. Z kolei do samochodu Bruna, w którym siedział już Ali, błyskawicznie wskoczył Kruszynka. Auta ruszyły i po początkowo wspólnym kierunku rozdzieliły się na ulicy Kruczej, skąd Bruno pojechał Wilczą, Koszykową, placem Starynkiewicza, Żelazną i Krochmalną, będącą trasą zgodną z planem. Na nowym zjeździe wysiedli Ali i Kruszynka, podczas gdy Bruno samotnie odstawił samochód na ulicy Wroniej. Sokół pojechał Kruczą, Nowogrodzką, Bracką, Złotą, Zieloną, Placem Grzybowskim, Graniczną na Plac Bankowy, gdzie przed restauracją Melodia oczekiwał ich niejaki dr Max, czyli Zbigniew Dworak.
Nie jest to jednak koniec trasy konwoju Sokoła, którego czeka teraz gorączkowa ucieczka. Najpierw skierował się on z rannymi do Malty, czyli szpitala maltańskiego, zlokalizowanego w pałacu Mniszów, słynącego z gościnności dla dywersantów. Niestety lekarz dyżurny orzekł, że nie jest w stanie przyjąć tych najbardziej poszkodowanych, bowiem szpital nie dysponuje odpowiednimi warunkami do przeprowadzenia tak trudnych operacji. W Malcie zostali więc jedynie lekko zranieni Olbrzym i Miś, jednakże poważnie rannych w brzuch Lota i Cichego należało przewieźć gdzie indziej. Zrezygnowano ze szpitala ujazdowskiego, do którego droga prowadziła przez teren akcji i zdecydowano się na szpital przemienienia pańskiego na Pradze. Szczęśliwie wniesieni do izby przyjęć natrafili na poważny kłopot w osobie granatowego policjanta, który zainteresował się rannymi, przez co całą sprawę należało zgłosić na komisariat, zanim trafili na stoły operacyjne. Operacje Cichego, a następnie Lota trwały kilka godzin. Ich stan okazał się bardzo ciężki. Obydwaj mieli uszkodzone jelita, a Lot także wątrobę. Ponadto personel musiał zawiadomić o wypadku postrzelenia komisariat policji. Praski komisariat złożył doniesienie na Kripo, a z kolei Kripo doniosło o całej sytuacji Gestapo. Już w trakcie przeprowadzania operacji w szpitalu pojawiło się 2 granatowych policjantów, którzy stali przy stołach operacyjnych. Sytuacja zaczynała być naprawdę bardzo gorąca. Sokół i Juno w tym czasie postanowili coś zrobić z noszącym ślady walki samochodem. Zasady konspiracji zalecały jego porzucenie, jednakże dywersanci nie chcieli rezygnować z Mercedesa. Postanowili odstawić go do garażu przy ulicy Wroniej, co wiązało się z koniecznością powrotu z Pragi do Warszawy i co ostatecznie okazało się tragiczne w skutkach. Gdy zbliżyli się do mostu Kierbedzia, w którego miejscu stoi dzisiaj most Śląsko-Dąbrowski, w połowie przejścia na Wiśle napotkali niemiecki patrol, który, nie czekając na nic, zaczął po prostu do nich strzelać. Samochód niefortunnie zahaczył o balustradę, w związku z czym żołnierze byli zmuszeni, aby go opuścić. W obliczu przeważającej ilości wrogów zostali zmuszeni do skoku do lodowatej Wisły, której ostatecznie dosięgły ich niemieckie kule. W tym samym czasie do Adama Borysa pseudonim Pług dotarła informacja o tym, że Niemcy wiedzą o przywiezieniu 2 rannych do szpitala przemienienia pańskiego. Dowódca Pegaza wydał więc rozkaz o bezzwłocznym zabraniu lub odbiciu Lota i Cichego, a następnie przewiezieniu ich do innej placówki na terenie miasta. Przeprowadzenie tej akcji otrzymał Jerzy Zborowski, pseudonim Jeremi. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 17:40 grupa Jeremiego brawurowo wtargnęła do szpitala. Jej członkowie rozbroili policjantów granatowych, a następnie znieśli rannych kolegów do karetki. Rannych przewieziono ulicami na lewy brzeg i na pewien czas pozostawiono w poradni ginekologiczno-położniczej doktora Henryka Webera przy ulicy Chmielnej 34, gdzie spędzili noc. Weber, który był Volksdeutschem, domyślił się, kim są ranni, jednak ich nie wydał. Później przewieziono ich do oddzielnych szpitali. Mimo wszystko nie udało się ich uratować. Lot zmarł 4 lutego, a Cichy 2 dni później. Zamach na Kuczerę trwał zaledwie minutę i 40 sekund, a Niemcy byli zaskoczeni brawurą i skutecznością Polaków, co potwierdził m.in. raport wyższego dowódcy SS i policji na całe generalne gubernatorstwo Wilhelma Koppego. Określił on tę akcję mianem koronkowej roboty. Gorzkim dla Niemców zaskoczeniem był również cel, który obrali sobie akowcy. Po raz pierwszy polskie podziemie skutecznie zlikwidowało tak wysokiego rangą Niemca. Ponadto podczas akcji zabito lub zastrzelono kilku innych niemieckich policjantów i żołnierzy. Wszystko to jednak miało swoją cenę, a niemieckie represje przerosły najśmielsze oczekiwania. Już drugiego dnia, czyli 2 lutego 1944 roku, w miejscu, w którym zastrzelono Franza Kuczerę, Niemcy przeprowadzili masową egzekucję 100 osób, a kolejne 200 osób zamordowali w ruinach warszawskiego getta. Do tego musimy wymienić liczne łapanki, rewizje, blokady ulic. Nałożono również 100-milionową kontrybucję. Zamknięto polskie restauracje, a godzinę policyjną przeniesiono z 20 na 19. Warto jednak zauważyć, że mimo początkowych represji, terror w Warszawie po śmierci Kuczery wyraźnie osłabł. Nie znaczy to oczywiście, że zniknął całkowicie. Tym niemniej następca Kuczery na stanowisku szefa SS i policji w Warszawie, Paul Otto Geibel, zrezygnował z rozstrzeliwania zakładników na ulicach miasta, choć dalej robiono to w ruinach getta. 2 dni później urządzono Kuczerze pogrzeb, na którym roiło się od niemieckiej obstawy, a Polakom w ogóle zakazano zbliżania się do żałobników. To jasno pokazało, że od tego dnia żaden Niemiec nie mógł czuć się bezpiecznie w Warszawie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Susan Crew i panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.